Dobro utro, biegaczki i biegacze. Jestem w Skopie. Do Macedonii Północnej przybyłem po raz pierwszy w życiu. Tym razem towarzyszyła mi siostra Julia. W sobotę 4 października odwiedziliśmy biuro zawodów. Było zlokalizowane w centrum handlowym Diamond Mall. Na dzień dobry pojawiła się okazja do mojej ulubionej zabawy – szukania siebie na ściance uczestników. No i znalazłem siebie. W przeciwieństwie do Ostrawy tym razem zachowano układ alfabetyczny, aczkolwiek decydowały imiona. Po tym sukcesie wkroczyliśmy do środka. W biurze można było zabrać pakiety nie tylko na maraton, ale też połówkę, piątkę i sztafetę. W programie była też pasta party, z którego jednak nie skorzystałem. Nietypowe, ale tego dnia byłem pierwszą osobą, która odebrała swój pakunek. Nadano mi numer 89. Gifty od organizatora i sponsorów włożono do praktycznego turystycznego plecaczka. A co było w środku? Izotonik, żele energetyczne, naklejka na torbę do depozytu, batoniki, numer startowy z imieniem i flagą Polski oraz koszulka. Znalazły się na niej logotypy tutejszego Ministerstwa Sportu i samego wydarzenia oraz symbole Skopje. Pomnik wojownika na koniu, Muzeum Miasta i Galeria Narodowa. Na odwrocie umieszczono znak sponsora tytularnego i hasło „Bieganie cię odmieni”. Najlepsze były jednak skarpetki pod kolor. Następnego dnia, gdy Julia wciąż słodko spała, udałem się na start. O 7:00 miasteczko biegowe dopiero budziło się do życia. Jestem w strefie startu, za mną linia początku biegu. Jest chłodno, około 4 stopni, choć to Bałkany. W chwili finiszu powinno być niewiele lepiej, bo tylko 13 stopni. Jest zatem motywacja, żeby biegać szybciej. Czas do inauguracji mijał, a zawodników przybywało. Maraton w Skopie zgromadził prawie 11,5 tysiąca uczestników. 372 wystartowało w maratonie, 2147 w półmaratonie, 8150 na 5 km, zaś 804 rywalizowało w sztafetach. Trasę maratonu podzielono na dwie pętle po ponad 21 km. Trzymajcie kciuki. Startowaliśmy przed gmachem zgromadzenia o 8:05. Po ominięciu porty Macedonii pobiegliśmy wzdłuż ulicy Dymitra Cupowskiego. Tu atrakcją był pomnik rewolucjonisty Hristo Uznowa. Nie był to jedyny monument po drodze. Mijaliśmy też pomnik Josipa Broz Tito
czy kolejnego z bojowników, Wasyla Czakałarowa. Od tyłu wyglądał jeszcze bardziej okazale. Biegnąc ulicą imienia tego ostatniego, przekraczaliśmy Vardar, największą i najdłuższą rzekę Macedonii Północnej. Tuż za nią znajdowała się nawrotka. Po jej odhaczeniu wracaliśmy w stronę centrum. Na trasie nie brakowało kibiców siedzących, stojących, powiewających, merdających, oczekujących chyba na wyjście Egona Olsena z więzienia i moich ulubieńców, kibiców piątkujących. Zawodom z bliska przyglądali się również kandydaci do trwających właśnie wyborów lokalnych. Jak zwykle, nad bezpieczeństwem czuwały służby, wyżywieniem wolontariusze, tempem muzycy, zaś pamiątkami fotografowie. Wśród zawodników nie brakowało reprezentantów odległych, jak i bliskich nam stron. Jak się okazało, nie byłem też jedynym filmowcem na trasie. Ale całe show skradł ten pan w stroju ludowym. Poznajcie Błagoja Ackowskiego. W wieku 72 lat ukończył maraton nieco poniżej 4 godzin. Szacunek. Z powrotem na ulicę 11 października przyszedł czas na poznanie drugiej, wschodniej strony szlaku. Zawodnicy biegli tu głównie wzdłuż bulwaru Trzeciego Mostu Macedonii i ulicami Vasko Karangeleskiego oraz Jane Sandanskiego. Największą atrakcją tej części trasy był w zasadzie widok majaczącej na horyzoncie góry Wodno wraz z krzyżem milenijnym. Tymi samymi drogami wróciliśmy do punktu wyjścia. Tak kończyła się pierwsza pętla. Do pokonania została jeszcze jedna. Pierwsze okrążenie, czyli półmaraton za mną. Do końca zostało już tylko 21 km. Z informacji czysto technicznych, maraton w Skopie był pierwszym startem, w którym użyłem buty Adidas Adizero Evo SL. Debiut wypadł zadowalająco, o czym później. Jeszcze 5. Jeszcze tylko 5. W końcu, gdy meta przybliżała się coraz bardziej, moim oczom ukazał się zupełnie niespodziewany widok. Moja siostra jest na trasie! Nie tak łatwo, co? Tego jeszcze nie było. Patrząc na biegnącą siostrę, doszedłem do wniosku, że Jak widzicie, Julia ma zadatki na maratończyka. Może to początek kolejnej pięknej przygody? ja
musiałem domknąć kolejny rozdział swojej. Przebiegając pod łukiem triumfalnym Porta Macedonia, poczułem się jak zdobywca, niczym Aleksander Wielki powracający w glorii i chwale po ciężkiej, ale zwycięskiej bitwie. Dzięki wszystkim, którzy wytrzymali do końca tego filmu. To już meta! Ukończyłem zawody z czasem 3 godziny, 32 minuty, 51 sekund. Pakiet? Второ место. Трайковски Дарко, Konstantinowski Borislav, Smilewski Nik. Tuż za metą na finiszerów czekał bogaty posiłek regeneracyjny i oczywiście Има ли neko motywacije? Thank you. Има ли neko Jest i motywacije? medal. Neka doje neko Jest i što medal. така neka ili kontrola da si ja na awersie krążka umieszczono symbole Skopje. Twierdzę Skopsko-Kale, Galerię Narodową i pomnik wojownika na koniu. Oryginał górował nad zgromadzonymi na placu macedońskim. No i udało się po raz kolejny. Udało się, dobiegłam! Moja siostra też ukończyła maraton, konkretnie ostatnie 100 metrów, ale się liczy. Brawo ja! W tym momencie przyszedł czas na dedykację. Ten pierwszy październikowy bieg tradycyjnie, jak od wielu lat, chciałbym zadedykować mojemu najwierniejszemu kibicowi, czyli naszej mamie, która parę dni temu kończyła urodziny. Jeszcze raz, tym razem na żywo ze Skopie, wszystkiego najlepszego, zdrowia, jeszcze raz pieniędzy, spełnienia marzeń. Kochamy Cię. Do życzeń dołączyła się Julia. Aż nadto entuzjastycznie. Pozostało mi już tylko podsumowanie. Co powiem na temat maratonu w Skopie? Otóż był to bieg w bardzo dobrych warunkach. Nie za gorąco, nie było wiatru. Trasa może i pozbawiona jakichś większych atrakcji poza finiszem, tym placem macedońskim, Portą Macedonią, ale przede wszystkim bardzo płaska. W związku z tym bardzo szybka. Ja, choć nie byłem przygotowany, ukończyłem ten bieg w 3 godziny 36 minut. Po sportowych emocjach czas na zasłużone afterparty. Tak zrobiliśmy. Tak było. Tak wyglądał mój 91. maraton. Ale wciąż nie ostatni.